Cześć, zapraszam Was do obejrzenia drugiej części filmu, wideorelacji z budowy deski sztorcowej. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to pojawi się tutaj link do tego filmu. No i co, bierzemy się do pracy. Dobra, słuchajcie, narysowałem tu kwadrat, tu mamy 58,7, a tu mamy 63, więc można by to tak zostawić i uciąć tu po tej krawędzi, ale chyba zbiorę tu grubościówką i z tej strony, żeby był idealnie, żeby były te same wymiary i potem ustawimy piłę na 45 i już będziemy ciąć sobie ładnie. Więc teraz zdejmę grubościówką tu i tu i zobaczymy jeszcze raz, czy mamy wszędzie środek i będziemy ciąć to na pilę. Mamy tak, tu mamy 79,2, jakoś tak, 79,2, tu mamy 79,2. Ale jeszcze zauważyłem, że z tej strony tutaj Purple Heart mam niżej i chyba musimy to zjechać, później z każdej strony jeszcze zjechać te pół milimetra, bo tu będziemy później jechać na pilę i musimy chyba mieć to równe, żeby wszystko się zgrywało. Będziemy ciąć tu na 45 stopni. Dobra, jakoś uciąłem. Teraz przetniemy to na pół i wyrównamy powierzchnię, żeby się ładnie nam to zeszło.
mam już to wstępnie złożone. Teraz musimy w tych wszystkich miejscach na grubościówce zjechać to o na przykład jakąś jedną grubość, na przykład 0,5 mm. Po co? Po to, że gdybyśmy teraz to skleili i tu nam się jakieś schodkowanie delikatne zrobi, jakiś klej, wrzucimy to z góry na grubościówkę, to zjedziemy tutaj i już nam się tu będzie mniejsza wysokość niż tutaj szerokość. Dlatego zjedziemy tutaj sobie ten bok, ten bok, ten bok, ten bok, tak? Każdy na przykład o 0,5 mm i będziemy mieć tutaj nadmiar 0,5 mm. I jak skleimy, to później te 0,5 mm z tej i z drugiej strony zjedziemy i będziemy mieć dalej idealne kwadraty. No to bierzemy się do roboty. Ja użyję do tego takiej linijki. No chyba ją kupiłem na Ali. I tu jest podziałka, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. Ale tutaj na końcu mamy, zobaczcie, nie wiem czy trafię, jest plus 0,5 mm, czyli ta kreska każda jest przesunięta 0,5 mm. To teraz sobie tu bierzemy 0 i ta kreska, gdzie jest ten długopis? Tu jest 0, zobaczcie, a tu jest plus 0,5 mm, czyli tu będzie plus 0,5 mm. No i teraz wystarczy przyłożyć sobie tą linijkę, cienki ołówek, kładziemy tutaj w tą szparkę 0,5 mm i przeciągamy. I mamy, nie wiem czy to będzie widać, mamy zaznaczone 0,5 mm. Dobra, mamy to naszkicowane już. Zobaczcie, tu jest wszędzie zaznaczone po 0,5 mm. I będziemy teraz w tych miejscach, czyli tu, przepraszam, nie widzę przez telefon, tutaj, 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 tutaj i tutaj. Będziemy na grubościówce schodzić o 0,5 mm. No dobra, kolejny dzień. Zobaczymy, czy nam się to skleiło, jak to wyszło. Trochę się boję, że nie będzie się zgrywało coś, no ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Niestety dzisiaj tego nie skleję, bo skończył mi się klej. Dopiero będzie jutro. No ale będziemy mogli już to przeszlifować z góry, z dołu i rozciąć i zobaczyć, jak to się składa. Więc bierzemy się do roboty.
mam mały problem. Zabrakło 8 mm, żeby mi się to zmieściło do grubościówki DeWalta. Nie przewidziałem tego. Mój błąd. Powinienem zrobić cieńsze fioletowe części albo te z klonu cieńsze. I już by po milimetrze już było dobrze. Błąd. I teraz nie wiem, co zrobić. Czy budować jakiś planer, czego mi się nie chce robić. Myślałem, że może wejdzie jakoś tam na styk do grubościówki, ale się nie uda. A poza tym uświadomiłem sobie, że za każdym razem, jak robię sztorcowe deski, to po cięciu, mimo że mam tarczę do cięcia też w poprzek, CMT, to zawsze jakieś takie delikatne wyrwania są, tak? I zawsze te kawałki później po klejeniu wrzucam jeszcze takie paski, tak przeciągam przez grubościówkę z jednej i z drugiej, żeby się pozbyć tych małych wyrwań przy krawędziach, po cięciu, tak? No i teraz może zrobimy tak, że potnę to na kawałki, albo utniemy jeden kawałek na próbę i wrzucimy go na grubościówkę z jednej strony, zjedziemy go 0,5 mm i z drugiej zjedziemy 0,5 mm i może wyjdzie nam na to samo i będzie ok. Bo jeżeli byśmy teraz wrzucili to na grubościówkę i ja bym to pociął, no to miałem te wyrwania i nie wiem, czy byłoby idealnie, by się skleiło. No ale zobaczymy. Druga rzecz, że nawet jeżeli to się uda, to znowu nie wejdzie ponownie do grubościówki, żeby wyrównać tą powierzchnię już w tą, tak? Więc tak czy siak będzie potrzebny planer. No nie wiem jeszcze, co zrobimy. Zobaczymy. Słuchajcie, cięcie jest bardzo gładkie, no bo ten Purple Heart to jest w ogóle wspaniałe drewno, ale od razu robi się fioletowe od tarczy, łatwo się przypala. Spróbujemy umyć tarczę, zobaczymy, czy to coś pomoże. A jak nie, no to będziemy później to szlifować. Używam takiego sztywnego pędzelka, który kupuję w sklepie lakierniczym. On jest chyba do nakładania powłok. Ja nim generalnie myję pistolety lakiernicze i właśnie takie rzeczy, które potrzebują trochę więcej perswazji. No, ewidentnie widać, jak schodzi. Może jakoś wam to pokażę. Zobaczcie, tu są czarne zęby. No. Czyścimy dalej.
Kurczę, myślę, że widać różnicę. Jakie są czyste teraz te ostrza. Zrobimy jakieś przybliżenie. Mhm. Mhm. No i zobaczymy teraz. No i zobaczcie, że nie ma śladu po cięciu. Jest pięknie, idealnie, czyli jednak czyszczenie pomogło. No dobra, próbujemy dalej. Deska ma teraz 491 mm. Potniemy ją na 54,5 mm, uwzględniając szerokość tarczy 2,5 mm, gdzie realna szerokość po cięciu jest 2,7 mm. Powinno nam pół milimetra zostać na końcu zapasu. A czy się uda? Pewnie nie. Kolejny dzień. Mamy to pocięte. Został nam taki kawałeczek odpadu. No i teraz tak. Zrobiłem chyba mały błąd, bo jakoś już wczoraj był wieczór. Nie pomyślałem, że przecież jeżeli wsadzę taki kawałek do grubościówki, tak, to nóż mi tutaj wyrwie kawałek, część i powinienem tutaj po całości przykleić, na przykład zanim pociąłem, na oczywiście wysokość uciąć, na wysokość deski, na przykład taką kantóweczkę i miałbym tu zabezpieczenie, wyrywałoby tą deskę, a później bym ją odciął. No ale dobra, no nie zrobiłem tego. To jest ta gorsza strona. Mam tu delikatnie trochę wyrwań. I ponieważ nie mam jak tego inaczej zrobić, to znaczy mógłbym teraz naciąć takie idealne kwadraciki, dokleić do każdego i wsadzić do grubościówki. Ale myślę, że nie ma sensu. Ścisnę to ładnie. Jeszcze trochę wyszlifuję ręcznie. Czy szlifierką. No i będziemy to składać.
i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pokażę Wam, jak zrobić ten wzór, jakie są opcje z tym wzorem. Odsuniemy to. I teraz tak. Teraz będzie magia. Robimy tak. Pyk, 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 pyk. Dobra. Mamy taki wzór. Widać? Widać. To jest wzór numer 1. Jeszcze co możecie zrobić teraz? Można zrobić tak, że co drugi kawałek obracacie. I teraz co to nam da? Ten obracamy, o, każdy, co drugi, o. Co to nam da? To nam sprawi, że jeżeli na przykład mamy takie niejednolite drewno i powiedzmy, że ten kawałek byłby ciemniejszy, byśmy mieli na cały pasek ciemniejszy, tak? A na przykład jeden jaśniejszy. Mi się na przykład to nie podoba, dlatego jeżeli mieliśmy ciemniejszy, to będziemy mieć go na przemian i będzie to bardziej wyrówna się ten rysunek. Po drugie, no wiadomo, że może się tu gdzieś nie schodzić idealnie i dzięki temu, nie wiem, na przykład tutaj obróćmy, to było tak. No tu się na przykład nie schodzi nam, ale jak obrócimy, to tu się nam zejdzie i tu się nam zejdzie. Więc jakby trochę niwelujemy te nasze błędy. No i teraz możemy zrobić drugi wzór. Czyli wróćmy co drugi. Mamy ten nasz wzór podstawowy. O. Dobra. I teraz tak. Bierzemy co drugi kawałek i obracamy go. Zobaczcie, że będzie zupełnie inny wzór. O. O. Teraz też nam się wszystko tu ładnie zgrywa. No i wzór jest inny. No jedni powiedzą, że ciekawszy, drudzy powiedzą, że mniej ciekawy. Ja osobiście długo się zastanawiałem, ale wydaje mi się, że wzór numer 1 bardziej mi odpowiada. No ale to wszystko zależy od tego, od Was, jaki Wam się, no po prostu no, od gustu, który Wam bardziej przypadnie do gustu i właśnie który Wam się bardziej podoba. No i tak, więc ja sobie wrócę do tamtego i zobaczymy, jak nam się to zgrywa. Jeszcze poszlifuję. I ponieważ jest to za szerokie, tak jak mówiłem wcześniej, do grubościówki tej DW733, no to ja nie będę mógł tego przyciągnąć, wyrównać na grubościówce. Mam taki planer do długich desek zrobiony, prowizoryczny, ze stali precyzyjnej, po którym jeżdżę sobie tam frezarką, ale to mam zrobione do 3-metrowych desek. Taka deska mi wejdzie, ale już musiałem przerabiać to jeszcze, żeby tu po bokach wyszlifować, wyfrezować. Więc prawdopodobnie ja to będę szlifował ręcznie. Długo, bo sztorcowo się ciężko szlifuje, ale ja to będę szlifował ręcznie. Jeżeli nie uda mi się tego zrobić, no to wtedy pomyślę, żeby to zrobić na frezarce.
Ale gdybyście zrobili mniejsze te na przykład klonowe jasne części i wyjdzie wam ta deska taka, że wejdzie wam do grubościówki, no to wtedy macie ułatwioną sprawę, bo doklejacie do takiej deski tutaj, no wysokość oczywiście deski ucinacie, szerokość niekoniecznie. Tutaj doklejacie sobie deskę i wrzucacie tylko bardzo delikatne przejścia. Na innych moich filmikach widać, jak takie deski wrzucam do grubościówki sztorcowe. Nie możecie od razu dać dużego jakby skoku grubościówki, no bo wam tu może wyrwać to. Ale jeżeli będziecie delikatne przejścia robić, to gwarantuję wam, że wam to wyjdzie. Na koniec musicie mieć zabezpieczającą taką deskę, żeby właśnie koniec, nóż na końcu wyrwie wam to, a nie wyrwie wam już tego wzoru. Jeżeli macie wzór taki, którego wam nie szkoda, możecie sobie później skrócić kawałek, no to nie musicie tego robić. Tutaj wam wyrwie kawałek i nic się nie stanie. Ale najlepiej jest przykleić tutaj właśnie coś na wysokość tej deski i normalnie przez grubościówkę z dwóch stron sobie jedziecie. Tylko bardzo małe przejścia, naprawdę bardzo małe, żeby po prostu lizało tą deskę, tak? No, także ja wracam do swojego wzoru numer 1, chociaż jeszcze nie jestem przekonany, muszę się zastanowić. I zobaczymy, teraz jeszcze trochę to poszlifuję ręcznie i zobaczymy, jak nam się to złoży. Mamy kolejny dzień. Już się nam to skleiło. Ja ściski zdjąłem wcześniej, żeby nadmiar kleju zdjąć. No i tak, no popełniłem parę błędów, bo mogłem to po bokach ścisnąć. Jeszcze jakimiś listewkami grubymi. Więc mogę mieć tu małe schotkowanie. Tak czuję, że mogę mieć gdzieś tu z pół milimetra przesunięcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie to widać. Telefon się rozładował, jak kleiłem już pod koniec, więc chyba tego nie będzie już, ale nie pokażę wam tego, ale była jakaś masakra, bo ten kawałek miałem odwrócony. Te paski były w dobrą stronę, ale było to odwrócone, czyli jakby tak. I jak się zorientowałem, że to jest nie ten, już się zastanawiałem, zostawić, nie zostawić, mówię, no będzie mnie to denerwowało. Nie mogłem tego rozkleić, młotkiem gumowym niczym. Dopiero jakoś tu udało mi się rozłamać na tym klejeniu, później pojedynczo te kawałki, ale z dużym trudem. I jakoś to doklejałem. No i tak, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Żeby ona nie była teraz taka szeroka, oto 8 mm za szeroka, to byśmy ją wrzucili i tu przykleili jakiś kawałek. I z tej strony do grubościówki i szlifowanie byłaby już dziś gotowa. No ale że popełniłem ten błąd, że jest za szeroka, to będziemy jechać to ręcznie. Zobaczymy, czy się to uda. Uda się to fajnie, nie, no to będziemy kombinować, szukać innego rozwiązania. No ale cóż, mój błąd. No dobra, to bierzemy się do roboty.
Dobra, mały update. Kupiłem sobie takie papiery 36, 24, 40. To w ogóle nie gryzą tej deski. Więc jadę dalej 3M80 i tu mam akurat te no nie pamiętam co tu mam. Tych akurat używam do stali. To jest 60, tylko bez otworów niestety, bo do stali nie są im potrzebne, ale jadę tym i 80 3M. Te, tak jak myślałem, to się w ogóle nie nadają. Dobre do głaskania tam czegoś albo na rotacyjnej, a nie mimośrodowej. Dobra. No, na razie jest tak, zobaczymy jak będzie dalej. Na razie jest tak. O Jezu. Więc jadę, póki nie będzie widać kleju, później będziemy jakby powietrzem pod ciśnieniem zdmuchiwać jakieś tam resztki, moczyć wodą delikatnie, jak wyschnie to kolejna warstwa i tak będziemy od 80 do 400, a później przejdziemy jeszcze na 600, na 1000 i 1500. Kolejny dzień. Rano zobaczyłem, że deska ma minimalny łuk znowu. No i domyślam się, że ona jeszcze potrzebuje czasu, ze 2-3 dni i dopiero wtedy ją będziemy musieli wyprostować. Dlatego zbudowałem na szybko coś takiego. Podłączyłem taki zegar i zobaczymy na przykład, czy jutro też tu będzie wskazówka na zerze. Jeżeli ona się do jutra znowu coś tam podniesie, bok, bo akurat te boki tu i tu jest wyżej. Jeżeli się uniesie, no to tu będziemy widzieć w ciągu dnia, czy jutro, czy się jeszcze uniosła. I zobaczymy, kiedy przestanie się unosić, czy się jeszcze unosi i wtedy ją jeszcze raz wyprostuję i wyszlifujemy. Także teraz potrzebujemy trochę czasu. No, czyli wniosek z tego, że no nie można jednak takich desek dzień, dwa po klejeniu już tam prostować, szlifować i tak dalej. Nie ma to sensu. Musi taka deska sobie odpocząć i dopiero można się zająć jej wykańczaniem. Dobra, moi drodzy, chyba zakończymy tę część na tym etapie. Deska już sobie odpoczęła. W następnej części zbudujemy taką prowizoryczną przystawkę do frezarki, na której będziemy frezować na płasko deskę. Zajmiemy się już też finalnym szlifowaniem i zrobimy nóżki z mosiądzu, więc w tej kolejnej części deska już będzie gotowa. Dajcie znać, czy obejrzeliście tę część, czy Wam się podobało. Jeżeli macie pytania, to piszcie. Bardzo Was proszę o kliknięcie lajka i kliknięcie przycisku subskrybuj. Wtedy wiem, że ktoś ogląda te filmy i że warto nagrywać kolejne. Jest mi bardzo miło, jak się pojawia like i subskrypcja. No i co?
Zapraszam do kolejnej części. Wszystkiego dobrego. Widzimy się niebawem. Hej.